I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. Za wypożyczenie auta do testu serdecznie dziękujemy dealerowi Dacia Autocentrum Lis, znajdującego się w Kaliszu. Serwus. Tanio i praktycznie. Dacia Duster. Ta generacja cieszyła się ogromną popularnością na naszych drogach ze względu na cenę, jaką oferował nam producent. Sprawdźmy więc, jak poradzi sobie nowa generacja. Zapraszam na test. Miejsca w nowym Dusterze znajdziemy naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o fotele, są one wygodne, bardzo dobrze mi się w nich siedzi. Przy wzroście 1,98 m wciąż mam sporo przestrzeni nad głową, mniej więcej tyle. Dodatkowo kierowca ma możliwość regulacji fotela w 3 osiach, z możliwością także nastawy odcinka lędźwiowego, która niestety została usytuowana w dość dziwnym i nietypowym miejscu jak dla mnie. Fotel pasażera niestety nastawa przebiega tylko w 2 osiach, nie ma możliwości podpompowania go. Podłokietnik jest tylko przeznaczony dla kierowcy. Daje mi poczucie, jakbym siedział w autobusie. Producent mógłby zastosować tutaj coś innego, ale pamiętajcie, nie jest najgorzej. W starym Dusterze takiego podłokietnika nie mogliśmy znaleźć. Podłokietniki w drzwiach są całkiem wygodne, wyściółane ekoskórą. Reszta materiałów, no nie można już tak pochwalić, jest to twarde tworzywo. Przechodząc do kierownicy, kierownica jest dobra, wieniec jest gruby, bardzo dobrze leży w dłoniach. Brakuje mi tylko podświetlenia przycisków multimedialnych, które się na niej znajdują, ale mamy także możliwość regulacji w 2 płaszczyznach, jeżeli chodzi o kierownicę. Przejdźmy teraz do ekranu multimedialnego. Ekran multimedialny w Dacia Duster jest prosty w obsłudze, menu jest przejrzyste, dzięki czemu nie będzie problemem obsługa intuicyjna. Główną wadą jest przede wszystkim zbyt mała czułość na dotyk. Uważam także, że można byłoby poprawić szatę graficzną. Porównując oba wnętrza w najbogatszej wersji wyposażenia, można śmiało powiedzieć, że producent zdecydowanie postawił na ergonomię, a także na przyjaźniejszy design. Przede wszystkim zmieniło się położenie ekranu. Przyciski funkcyjne zostały umieszczone w jednym miejscu, przy czym zmieniono ich geometrię. Dodatkowo pokrętła sterowania klimatyzacji otrzymały nietuzinkowy wygląd. Tak jak wcześniej wspominałem, fotel kierowcy został usytuowany pod moją osobę. Jeżeli chodzi o miejsce na głowę, mam go całkiem sporo, nie ma tragedii. Gorzej już jest z kolanami. Tutaj miejsce jest znikome, kierowcy będę przeszkadzał na pewno. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że przy tym gabarycie nie jest to problem. Jeżeli siedziałby ktoś niższy, na pewno miałbym go więcej. Stopy, mam bardzo dużo przestrzeni, jest dobrze. Z tyłu też brakuje na pewno podłokietnika. Zagłówki mogłyby być troszkę wyższe, jeżeli chodzi o mój gabaryt, ale mamy też plusy. Znajdziemy lampkę, niestety tylko jedną, ale jest. Dodatkowo mamy 2 miejsca na kubki z tyłu. No i co nowego, bo w starym Dusterze tego znaleźć nie mogliśmy, mamy przestrzeń na różnorakie przedmioty bądź też wodę w drzwiach. Niestety, jak w starej wersji, tak i w nowej, podłokietnik z tyłu został wykonany z twardych tworzyw. Ale przejdźmy teraz do bagażnika i zobaczmy, co kryje się tam. Przestrzeń bagażowa wynosi 445 litrów. Jeżeli złożymy tylną kanapę, uzyskamy 1478 litrów. Nie liczmy na wiele dodatkowych udogodnień, takich jak na przykład składanie kanapy za pomocą dźwigni. Możemy tutaj znaleźć kilka haczyków, lampkę, ale niestety tylko z jednej strony. W przypadku koła zapasowego zostało ono umiejscowione pod podwoziem. 39 900 zł. Dobrze słyszeliście?
taką kwotę musicie przygotować, aby kupić nowego Dustera w podstawowym wyposażeniu. Jeżeli chodzi o konkurencję, ciężko tutaj cokolwiek porównać, ponieważ ten samochód rządzi się swoimi prawami rynku. Dlaczego? Bo tak naprawdę za te pieniądze dostaniemy coś pokroju Volkswagena Up'a. Model, którym się przemieszczamy, jest wyposażony w pakiecie Prestige, a dostaniemy go za 69,5 tysiąca złotych, a jednostka, która go napędza, jest to silnik o pojemności 1,2 litra, silnik benzynowy o mocy 125 koni mechanicznych. Oczywiście silnik jest z turbiną. Jeżeli chodzi też o turbinę można usłyszeć, szczególnie przy przyspieszaniu słychać gwizdy, ale przy stabilnej prędkości tak naprawdę jest to komfortowa jazda, nie ma żadnych hałasów. Przede wszystkim, jako ciekawostkę, można powiedzieć, że producent wypuszcza 3 silniki, 1,2, 1,5, a także 1,6. A z tego wszystkiego nasz silnik jest silnikiem najmocniejszym. Dodatkowo, co o silniku? Ten silnik nie należy do najelastyczniejszych, z jakimi mogłem się spotkać, ale zachowano tutaj całkiem niezłą kulturę pracy. Szczególnie w korkach można to odczuć, bądź też na postoju. Nic nie drży, nie ma żadnych hałasów, jest on naprawdę całkiem nieźle wygłuszony. Przede wszystkim pewnie interesuje nas temat spalania. Przy bardzo ekonomicznej jeździe, ale naprawdę bardzo ekonomicznej, udało mi się osiągnąć coś pokroju 5,5 litra, co jest tak naprawdę dobrym wynikiem w cyklu mieszanym. Jeżeli chodzi o taką spokojną, swobodną jazdę, sądzę, że 6 litrów do 6,5 jesteśmy w stanie się zamknąć, gdzie producent w cyklu mieszanym podaje bodajże 6,2 litra, więc nie jest źle, nie jest przekłamane. Kolejną sprawą, do której musimy przejść, jest to skrzynia biegów. 6-stopniowy manual o całkiem długim skoku, ale ma też swój minus, jest i wada, mianowicie przy wrzuceniu biegu można odczuć pewne luzy. Nie jest to tragiczne, aczkolwiek może być denerwujące. A z tą skrzynią współpracuje także sprzęgło, dość nietypowe, do którego trzeba się przyzwyczaić. Tak naprawdę kilka startów, ale musimy to zrobić, ponieważ jest całkiem długie i tak naprawdę jest troszkę inne. Następnym elementem, do którego chciałbym nawiązać, jest to kierownica, a dokładniej jej układ. Niestety nie jest on bezpośredni, czuć pewne luzy, zresztą zobaczcie sami. Względem starej Daci zmieniono wspomaganie. Wspomaganie w starym Dusterze mogliśmy znaleźć hydrauliczne, kierownica chodziła zdecydowanie ciężej. Tutaj wspomaganie jest elektryczne, kierownica chodzi lekko, jest to bardzo dogodne rozwiązanie do miasta. Na trasy, jak dla mnie, mogłoby być troszkę irytujące, ze względu na to, że tak naprawdę nie czujemy jej. Rozwiązanie bardziej pośrednie byłoby jak najbardziej w porządku, według mnie. Wadą dla mnie jest także obsługa tempomatu. Włączenie tempomatu w obu trybach znajdziemy w tunelu środkowym, a mamy wolne sloty na kierownicy i według mnie tutaj mogłoby się to znaleźć, zaraz obok nastaw prędkości. Jeżeli chodzi o obsługę multimediów, rozwiązanie identyczne jak w Renault, czyli za kierownicą na dodatkowym panelu. W aucie znajdziemy także tryb Eco. I ten tryb działa naprawdę nieźle. Przy włączeniu trybu Eco czujemy taki malutki feedback, silnik zaczyna chodzić spokojniej, nie jest tak agresywny. Jest on nawet troszkę przymulony, mówiąc kolokwialnie, ale co na pewno odbija się na spalaniu. Czyli widać definitywnie tą różnicę. Względem starego Dustera poprawiono także widoczność, a mianowicie lusterka i ich ułożenie. W starym Dusterze musieliśmy troszkę się wychylić, troszkę wygimnastykować, szczególnie jeżeli chodzi o osoby mniejsze, ze względu na to, że nie widzieliśmy nawet sylwetki nadwozia, szczególnie w prawym lusterku pasażera. W tym Dusterze jest inaczej. Poprawiono także słupki typu A, przez co właśnie ta widoczność się poprawiła. No i dzięki czemu mamy większą widoczność przez przednią szybę i nie musimy się gimnastykować stojąc na światłach, aby zobaczyć, czy mamy zielone czy czerwone. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. Podsumowując, nowa Dacia Duster względem poprzednika zmieniła się w wielu aspektach. Zaczynając od wyglądu zewnętrznego, aż po wnętrze, jestem w stanie stwierdzić, że nowa generacja będzie cieszyła się jeszcze większą popularnością na polskim rynku, a przypominam, że koszt zakupu auta w podstawowym wyposażeniu jest stosunkowo niski. Cena testowanego egzemplarzu w wersji Prestige wynosi 69,5 tysiąca złotych.
A tymczasem ja zapraszam Was do komentowania i subskrybowania kanału, aby być z nami na bieżąco. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain